Cześć Wera. Cześć! Co ty dzisiaj będziesz tutaj pięknego malował? Rysował? No właściwie rysował. Wiesz co, myślę, że nie wszyscy wiedzą, jak się rysuje komiks. A właściwie to, co to jest komiks? A komiks to jest takie opowiadanie rysunkowe. To jest taka opowiastka. Mamy takie rysuneczki i w nich znajdują się chmurki i A jakieś te tam... chmurki to tak na niebie? Nie, to są takie chmurki, że się mówi. Że dana osoba... Aha, to mówimy do tych chmurek. No tak jakby mówimy do tych chmurek. Tak może być. No dobra, ja ci nie będę przeszkadzać. Ale nie przeszkadzasz, ja ci pokażę. Wiesz, co jest potrzebne do narysowania takiego komiksu? Więc ci powiem. Potrzebny jest na pewno ołówek i to dobrze naostrzony, nie taka pałka. Musi być ołówek, musi być dobra temperówka, musi być gumeczka, żebyśmy mogli sobie ścierać i przydałyby się pisaczki. Pisaczki to są takie specjalne pisaczki, bo na nich jest opisane grubości, czyli że to jest 0,5, 0,8, tak? Takie coś jest potrzebne. No i ewentualnie linijka, no i jeżeli mamy, mogą być pisaczki. Fajne masz te rzeczy. Ale wiesz co? Najważniejszy jest pomysł, czyli trzeba wymyślić jakieś fajne opowiadanie. Ja sobie wymyśliłem, że spotykają się, właśnie wy się spotykacie i budujecie bałwana. Taki miałem pomysł, tak. To szkoda, że Ksawciu tego nie widzi, bo jest właśnie na feriach. No, pewnie jeździ na nartach, tak? Więc najpierw jest pomysł, a potem musimy sobie ten pomysł naszkicować. I do tego właśnie potrzebny jest co? Papier i ołówek. Nie zapomnij o gumce. Tak, oczywiście. I co? I rysujemy sobie nasz pomysł, czyli rysujemy sobie nasze postaci w jakimś szkicu, w jakimś geście, co one mogłyby jak gdyby robić. I sobie to rysujemy. Jak już sobie tak naszkicujemy ten nasz zamysł, ja sobie tak na szybko tutaj zrobię, wy będziecie robić to dokładnie i ty też będziesz to robić bardzo dokładnie, nie tak jak ja teraz szkicuję, ale trzeba sobie to naszkicować, żeby wiedzieć, jak to wszystko ma wyglądać. Jak rozbudować chmurki i rozbudować te nasze kadry, tak? W którym miejscu się będą znajdować. Jak już sobie naszkicujemy, to co robimy? Bierzemy sobie tak zwane cienkopisy. Takie cienkopisy i sobie rysujemy. Ale już wtedy dokładnie. Po tym szkicu, który wykonaliśmy ołówkiem. Chyba zapamiętam. Na pewno najwyżej sobie zapiszesz. Widzisz? I ja sobie tutaj rysuję takimi właśnie cienkopisami i już mamy rysunek w postaci czarnych kresek. Tak? Oczywiście im bardziej się postaramy, ten nasz rysunek będzie po prostu ładniejszy. Zapomniałem jeszcze ci dodać, że jakbyśmy się coś pomylili i nam ta kreska coś troszeczkę nam nieładnie wyszła, to jeszcze jest tak zwany korektor i możemy sobie tym korektorkiem odpowiednio jeszcze poprawić, tak? Jakbyśmy mieli jakiś błąd, który nam przeszkadza. Jak już po co są te grubości? Właśnie po to, że ja teraz narysowałem taką cienką kreską. Potem używa się na przykład grubszej, żeby podkreślić pewne rzeczy. Tak, że można ten rysunek tak dobawić, dorysować, żeby to wszystko tak fajnie jeszcze wyglądało. Można używać jeszcze troszeczkę szerszych pisaczków, żeby dodać czarnej kreski. Ja tutaj wcześniej już właśnie to narysowałem. Mam coś takiego. Jak już takie
gotowe rysuneczki. Ale co nam jeszcze brakuje? Brakuje nam przy takim komiksie czego? Takich tak zwanych kadrów. Czyli my musimy... Czyli nie masz rameczki. Nie ma rameczek, czyli po prostu trzeba te rameczki bardzo ładnie, odpowiednio sobie nakreślić, w którym miejscu mają się znajdować. O! No na przykład tak. Oczywiście to wszystko musi być równo, więc później sobie równo to dorysujemy. Ja tylko pokazuję, a potem już sobie wszyscy będą dokładnie równo rysować. I takim grubszym pisakiem możemy sobie takie rameczki fajne dosmarować. I sobie rysujemy. A te dymki to się zmieszczą? A właśnie, dymki. Jak zrobić dymki? Ja mam taką swoją wyrobioną już metodę, że fajnie jest, jak narysuje się postaci, natomiast sprawę dymków wolę zrobić na osobnej kartce. Jak już mamy taki czarny rysuneczek, to na pewno jak położymy kartkę, to troszeczkę ten rysunek nam prześwituje, troszeczkę go widzimy. I wtedy wiemy, gdzie te chmurki mamy umieścić. Tak jak tutaj umieściłem, na przykład w tym miejscu, i sobie dopisuję. Też na brudno trzeba napisać. Co ty tam piszesz? Dialogi. I wtedy jest tak, że mamy oryginalny rysunek i pod nim i nad nim rysujemy sobie chmurki. Co to nam daje? Bo jakbyśmy stwierdzili, że za długi jest tekst albo za krótki, to byśmy musieli rysować mazać niepotrzebnie po takim oryginalnym rysunku. I mamy sobie chmurki i wtedy jak już wiemy, to sobie te dialogi między postaciami wypisujemy. Sprytny jest. No, widzisz. I teraz trzeba ładnie narysować taką chmurkę z takim dzióbkiem. No dobrze, ale jak umieścić taki napis tutaj na tym? Nie wiem. No, zapomniałem tutaj przygotować nożyczek, ale wystarczy wyciąć nożyczkami i ładnie tu umieścić. I już mamy. Wtedy będziemy wiedzieć, czy wyżej, czy niżej, czy poprawić chmurkę, ale oryginalny rysunek nam zostaje, a chmurkę sobie wycinamy i przykładamy. Tak? To wiemy już? No pewnie. A co z kolorami? To jest... Teraz to się można pobawić. Teraz można się pobawić. Można zrobić tak, co też jest zaletą, że można taki rysunek sobie albo skserować, albo zeskanować i wydrukować i wtedy mamy rysunek oryginał, na którym już nic nie bazgrolimy i mamy już taki zeskanowany. Jeżeli tego nie mamy, to musimy ryzykować i robić to na oryginalnym rysunku. I wtedy wykorzystujemy na przykład takie szerokie pisaczki i możemy sobie fajnie sobie kolorować. Zobaczcie, jak to fajnie wychodzi. Można sobie ręcznie, pięknie postać namalować, narysować. Zobaczcie. Jaka ja będę ładna. Zobaczcie, jak to wychodzi. To jest takie fajne. Dobrze. Na przykład ją tak narysowaliśmy. Tutaj mam garnek do bałwanka. Też można wysmarować. Można używać troszeczkę cieńszych tych pisaczków, żeby coś tam wycieniować, coś podrobić. Także możemy w ten sposób zrobić, narysować sobie komiks. Także narysujesz, myślę, jakiś komiks, co? No chyba teraz będę musiała. No, to wymyśl coś ciekawego, ja bardzo chętnie zobaczę.
A w ogóle to bardzo chętnie zobaczę rysunki dzieci. O, ja też. Mam nadzieję, że nauczą się rysować komiksy i takie krótkie, fajne opowiadanka nam przyślą. Co ty myślisz? Doskonały pomysł. No, Spróbujcie. no to naprawdę czekamy fajna na zabawa. wasze rysunki.